Bomdżija. Piątkowy poranku. Noc przespana średnio, ale nie najgorzej. Miewałem o wiele gorsze nocki na bushcraftach. Co tam za czaskanie? Moi przewodnicy chyba już wstali dużo wcześniej i ogarniają wczorajszy połów. W sensie oczyszczają ryby i gaworzą sobie po portugalsku. Było dość cicho, chociaż słyszałem ciągle, jak się coś tam skrada. Makaki. Tu małpy na drzewach są nad nami i one czasami właśnie trochę szurały. Raz w nocy mnie światło obudziło i wiedziałem, jak Capiro właśnie patroluje teren. Nie wiem, czego on tu szukał. Pójdziemy go zapytać później, bo on tu właśnie świecił latarką coś po krzakach. Ani jeden komar się nie dostał do środka. No i nie pogryzły mnie też przez warstwę hamaka. Nie zostałem pogryziony, więc dobrze. Teraz posprzątam w tym swoim kokonie. Trzeba sprawdzić, czy w butach nie ma tarantuli, bo podobno one lubią sobie włazić. I tu jest cały taki sznur dżdżownic. On się ciągnie aż tam do samej góry. Te robaczki utworzyły cały taki sznur od samej góry do dołu i zatrzymały się w momencie, gdzie jest mój pas. Dobra, pakujemy graty i płyniemy na śniadanko. Wygląda na to, że nasz dzisiejszy biwak był raptem 5 minut drogi łodzią od domku Anandiasa. Natomiast ten fakt, że było tak blisko do domku, nie zmienia faktu, że jesteśmy w dziczy. Kiedy podniosłem drona, to widziałem tylko drzewa, rzekę, no i ten domek. Przybyliśmy tu, żeby nieco wygodniej ogarnąć śniadanko. Także dziękuję Opatrzności za wspaniałą możliwość współpracy z tymi przewodnikami oraz właśnie za ten domek. Kaczor! Bardzo przyjemnie jest. Komary w słońcu nie dokuczają. Umyłem tylko twarz i ręce tak przed śniadaniem, a później po powrocie z lasu umyjemy się tak na pełnej. Mam nadzieję, że to nie jest czarna wdowa, bo tu występuje faktycznie. Wygląda na to,
że tubylcy lubią dokładnie takie same śniadanko jak moje. Niezależnie od miejsca na świecie, w którym się znajduję, zawsze gotuję jajka na śniadanie. Me diga uma coisa, você acha que tá bom? Opa. Tá bom? E agora como tira? Aqui, ó. Deixa eu tirar aí, por favor. Cuidado. Agora derrama a água. Tapioka sklepowa. Mój nożyk się pierwszy raz przydał. Ta sklepowa tapioka ma taki bardzo biały kolor. More. Tapioka z herbatą. Then you use the spoon. Okej. Coś mi podpowiada, że lepiej wyparzyć tą łyżkę. Trochę tylko. Lepsze to niż nic. Z korzeni tamtych roślinek można zrobić te pożywienie. Tu takie kulki i można to przygotować na różne sposoby. Jak się to dobrze oczyści, no to wtedy to jest takie białe i wtedy to jest mandioka. A jak się to mniej oczyści, to wtedy to jest tapioka. I wtedy to jest takie jakby właśnie żółtawe, takie kryształki. No i dokładnie zawartość tej reklamówki, to ona powstała tu, na tym wielkim takim ala piecu, na tym łoku, tej takiej patelni. To właśnie Anon Diaz. Eu vou só prezar o peixe um pouquinho, né? Po zebraniu plonów tamtych krzaczków ogarnął to tu. No i my teraz możemy to spożywać. Ei, vou só prezar o peixe. Trochę mi się ta tapioka kojarzy z taką moją owsianką. Taka bieda owsianka, którą kiedyś zawsze w mojej treningowo-montażowej noży robiłem. Czyli to tylko owsiankę zalewałem gorącą wodą. No i było. Herbatę z trawy cytrynowej zasypujemy tapioką. Aqui, ó. No i robi się z tego taka ciapa. Poczekamy sobie, żeby napęczniało, a nie tak jak ostatnio, łamanie zębów. Essas patas no meu pé pedindo milho. Enquanto não joga, já não sai do milho. Jajko z okolicznej wioski. To nie jest sklepowe. Skórka bardzo miękka. Przypomina trochę te właśnie eko jajka, jak się kupuje oznaczone numerem 0 jajka w Europie, no to one podobnie się zachowują. Soft boiled egg, my favorite. Tem My favorite. favorite coffee? Yeah. Na marra, amigo, entendeu? Já? Tá tomando café. Także bon appetit. Bon appetit. I start already. Kurde, jajko to jest najlepsze, to nic lepiej nie potrzeba, nie? Tapioka już rozmiękła. Teraz to ma sens. Tapioka with coffee? Coffee, tea, beer, whisky, caipirinha. Tapioca, eat coffee. Very good, my friend. Wysokokofeinowa tapioka. Już wiem, o co chodzi. Po prostu chodzi o to, że ta tapioka, ona jest taka twarda, że tego się nie da pogryźć i oni się tu ratują każdym możliwym płynem, każdym możliwym napojem, rozmiękczając tą tapiokę właśnie. Okazuje się, że Anon Diaz ma już prawie 70 lat. 68 dokładnie. Kurczę, a on ma taką krzepę, to jest masakra, nie? To chyba od tej mandioki, od tych piranii oraz od tych jajek. No a Capiro też już ma swoje lata, ma 60 lat, 60 years, yes? Capiro ma 60 lat, a w branży przewodniczej jest już 35. Eu não trouxe nem ela pra terra. Eu tenho medo do pessoal levar aí, mas não leva não. Kolejnym punktem naszej wycieczki jest zwiedzanie lasu deszczowego. Z tego, co się dowiedziałem, to największe zagrożenie, jakie tu może na ludzi czyhać. Ludzie najczęściej tutaj giną od węży.
węże. Węże są tutaj największym zagrożeniem, a nie jaguary i aligatory, jak mogłoby się wydawać. One raczej omijają ludzi i się boją. Very old forest, and they started here, but here's very new forest. Okej. Teraz wchodzimy do bardzo starego lasu. Primary forest. Aí nós vamos fazer o rolo. Aí pega a floresta mais alta, né? Termity. Auto i mugateiru, czyli tak zwany fire tree, czyli drzewo ognia, czyli drzewo, z którego można zdrapać właśnie to, zrobić z tego taką herbatkę. No i jak się tym umyjemy, to jest bardzo dobre na skórę. To jest taki kosmetyk. Twoja skóra po tym będzie jak skóra tego niemowlaka podobno. No, ciekawe jest to, że właśnie z tych amazońskich lasów bardzo dużo tych roślinek jest wykorzystywanych do tworzenia różnych leków oraz tych kosmetyków. Słyszałem nawet, że 25% lekarstw na całym świecie bazuje na wyciągach z roślin amazońskich. Ogromne te liście są. No i z tych liści buduje się dachy. No i na przykład ten dach, pod którym dzisiaj jedliśmy śniadanko, jest właśnie zbudowany z takich liści. Jak się dobrze zbuduje taki dach z tych liści, to nawet 3 lata może wytrzymać. If we make the house like this, 2 years. 2 years. If we make it like this, Okay? one year. 1 year. 1 year. If we make it like this, Okay. roof, 5 years. Okej. Okej. Czyli w zależności od tego, jak pochyły dach zbudujemy, to w zależności od tego jest wytrzymałość właśnie tego dachu. No i czym bardziej skośny dach zbudujemy z tych liści, tym bardziej jest wytrzymały na czas oraz warunki atmosferyczne, które w czasie tego czasu właśnie się zmieniają. Sorry za moje takie strzępy informacyjne, ale ciepło jest fest. Czuję się, mój procesor jest przegrzany i ciężko mi jakoś zgrabnie te informacje przekazywać. Yeah, no. O, tu jest taki ciekawy robal. Wygląda, jak byłby taki z trawy zrobiony. Właśnie zdrapujemy ten taki biały nalot z tej samej palmy, z której robi się te dachowe liście. And collect and put a little bit water and then put in the stinge. Anesthesia. Stop. Stop. It's only indigenous use this technique. Okay. Only indigenous. Okay. Another people, doctors, laboratory, Okay. scientists, they never know this. Okej, czyli tylko Indianie tak robią, a doktorzy o tym nie wiedzą. No bo ciężko by to było chyba zdrapać i do apteki zabrać. Zepsułoby się. Ale chyba jest jakiś wyciąg z tego babasu. Babasu. Czyli te babasu jest wyjątkowo ładne i dorodne, żeby zrobić z tego dach. Czuję się mega słabo, ale jestem tak podekscytowany tymi wszystkimi rzeczami, które są tu, Aí, że nie chce mi się spać. pra mim, eu digo, não, eu vou só ao lado porque é pequeno. Bebe corote. Takie kolce. Put in the A, blogan for hunt, yes? for hunt. Okej. Czyli to jest, z tego można, to jest jakby grot do robienia tych takich dmuchawek, co Indianie czasami strzelają z takich. I to jest właśnie grot takiej strzałki. Niestety, ale zniszczycie mnie w komentarzach za to, ale przed chwilą mój przewodnik właśnie Anan Diaz, łowca piranii, zrobił tu dziurę w tym drzewie i zaczął z niego wyciekać antyrakowy specyfik. Podobno jak się to pije, to leczy raka. Spróbowałbym tego, ale mam dit. Mam całe ręce z ditu uwalone, więc ciężko tego spróbować.
Nie jestem przygotowany, aby tego spróbować, bo bym pociągał tak palcem ale mam całe ręce z tego ditu upaprane, więc to by było jeszcze bardziej rakowe niż antyrakowe. Te drzewa w Brazylii są niesamowite. W ogóle nazwa Brazylia się wzięła od Brazyliana albo Brasiliero, jakoś tak, to jest nazwa drzewa. To było takie drzewo, które odkryli konwistadorzy i to było Brasiliero, no i Brazylia. Brasileiro, Brasília. Name of country is from tree, yes? Yeah, Brazil. Brazil. Brasil. Z takich bardzo znanych drzew, o których mogliście słyszeć, to Palo Santo. Aqui está o posto que nós dormimos. Palo Santo to jest takie święte drzewo, które jest już Agora aqui, nagminnie wycinane tu w Amazonii i to jest te drzewo, z którego się robi naczynka do picia yerba mate. One się cechuje tym, że nie pleśnieje przez długie lata. To jest jeszcze balsa, takie drzewo, to jest takie bardzo lekkie, pływające drzewo, z którego robi się spławiki. To też jest tu właśnie z Brazylii. No i kauczukowiec, czyli drzewo, z którego robi się opony. Właściwie kiedyś się robiło tylko i wyłącznie z tego kauczukowca. Brazylia i właśnie okolice Manaus kiedyś się bardzo wzbogaciły dzięki drzewom kauczukowym. Ludzie zbudowali imperium w Manaus na kauczuku. No ale się wszystko zmieniło, kiedy pojawiły się te plastiki i różne syntetyczne, pochodne właśnie i to zastąpiło trochę ten kauczuk. No i Brazylia już nie jest taka bogata dzięki drzewom kauczukowym, ale tu jest dużo innych cudów natury, dzięki którym Brazylia jest naprawdę wyjątkowym miejscem. Najbardziej zróżnicowany gatunkowo obszar na świecie to jest właśnie Amazonia. A to jest takie bardzo twarde drzewo, z którego można robić meble, domy czy łodzie. No i to taki odpowiednik naszego dębu, mi się wydaje, może być. Na budowę dachu. O kurde, ostre to. Dobra, jeden jest. Ten jest taki większy. Spróbujemy jednym ciosem. No. Prawie. Ależ to fajnie satysfakcjonujące. Bierzemy to na kropotów. Okay, I'm come back to Poland with this. Okay. Bye bye. Bye bye. Vezicle. See, green, green powder, It's medicine, yes? medicine. Okay. Kurde, nie widziałem takiej palmy jeszcze nigdy. Ona wygląda na taką pradawną. No i to są te takie liście typowe dla palmy, ale nie takiej wielkiej. Tego rodzaju krzaków jeszcze nie widziałem. To jest krzaczek acai. Bonito, ó, já tá saindo já quase, né? Olha. Dobre, takie roślinne, lekko słodkawe. Sai grande. Grandão. Okej, już wszystko jasne, to my teraz jedliśmy serce palmy, czyli to też już jadłem kiedyś na kolacji, na obiadzie z Maćkiem Biesiadą w São Paulo. Pamiętam, że on zamówił taki wegański posiłek, no i tam było właśnie to serce palmy, tylko to było wtedy z takiej grubszej palmy,
E o bicho é um pouco I doce. tego było więcej po prostu. A to było takie malutkie. Aí o cara Bardzo coloca dobre. salzinho. Bardzo dobre. Wiecie, czego można życzyć rybakom, którzy wybierają się na ryby? Połamania kijów. Tem isso bacana. Viu? No i wczoraj połamaliśmy jeden kij. Se quiser cortar mais aí, né? Wczoraj na nocnym połowie Anandias złamał wędkę. Porra. No i już ogarnął nową. Machnął kilka razy maczetą i powstała nowa wędka. Co jakiś czas odzywają się w tle dźwięki piły mechanicznej. No i teraz się dowiedziałem, że to jest nielegalna wycinka. Nielegalna wycinka drzew pod właśnie meble oraz pod różne inne użytki. Tak nie wolno robić. Szkoda drzewa. Robiąc w taki sposób mogą je zaatakować różne patogeny i no nie powinno się tak robić, bo to może zabić to drzewo nawet. Teraz jakieś grzyby tu wyrosną i będzie lipa. No i też perfumy się robi często w oparciu o amazońskie rośliny. Takie różne wspaniałe zapachy, które możecie, wiecie, jakieś Chanel albo tym podobne, no to też często bazują na amazońskich skarbach. Porra, e tu sabe quem eu fico pensando assim? Quem era a figura que eu fico apaixonado. And then you hear. Yeah, I hear like a pressure. Yeah. Water. Yeah. O, czyli to jest taka liana, z której można wodę pozyskać, ale żeby to zrobić, to trzeba ją ściąć, a chłopaki podejmują słuszną decyzję, aby tego nie robić, bo to jest jakaś taka liana, której nie chcemy marnować. W trosce o środowisko nie będziemy przecinać tamtej liany. Kiedy przyłożyłem ucho do tej liany, to słyszałem, jakby takie ciśnienie z niej uciekało. Tak jakby tak lekko odkręcić korek z butelki, no i ciśnienie, gaz uciekający. Takie coś słyszałem. My ponownie pod palmowym dachem. Umyliśmy się przed chwilą dokładnie i teraz jest mi tak fajnie, naprawdę. Wyprałem sobie ubranka, one tam wiszą i schną na słońcu. Kartofle się ważą. O kurde, ta ryba się rozpadła. Co? Fish broken. Ah, no, that's the fish for dog. A, okej. That's for dog. Właśnie do tych kartofli został dosypany ryż. Nie widziałem jeszcze takiego sposobu, żeby ryż razem z kartoflami gotować. Smażenie na otwartym ogniu, na oleju sojowym. To wygląda jak azbest, ale to chyba nie jest możliwe, żeby to był azbest. Jeśli jest, no to trudno. Raz kozie śmierć. To są właśnie te piranie wczorajsze. Więcej pirani. Kartofle z ryżem. Tak więc dziś rybka gotowana na parze. Uwielbiam to. A tak naprawdę smażenie omijam wielkim łukiem. No ale czasami można zrobić coś inaczej niż się robiło przez całe życie, więc jemy smażone ryby z
Smażone ryby. Mas eu sei que essa água tava... I prefer more potato like rice. Because potas. Bon appetit. Bon appétit. Tak więc tak to wygląda dziś na obiad. Pirania z kartoflami oraz ryżem. Posolimy i to będzie dobre. Taki mamy klimat. Delikatnie koczowniczy. Klimat. W sumie nie mam ochoty na ta ryba, ale kartofle to włazi jak marzenie. Wyciśnięta limonka. Ona miała duży wpływ na smak tej ryby. Pyszniutkie, ponownie. O wiele lepiej smakuje niż wygląda. Ale ciężka jest to do zjedzenia ryba. Ona ma dużo ości bardzo. Já tem muito peixe aqui. Są same ości. Aqui é. Zjadłbym same kartofle, ale trzeba też trochę białka wciepnąć. O kurde, całkiem zapomniałem o zielonej cebulce. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Kolejna pirania, tym razem taka trochę mniejsza. O kur... Ej, lepiej się poczułem zjadając to. Naprawdę. Poczułem taką więź z okolicą. Dzikość. Dobrze, potrzebuję tej dzikości, bo chciałbym zrobić tu jeszcze małe co nieco w tym Manaus. Szczególnych szczegółów Wam oszczędzę, natomiast dostałem siekierę i powiedziano mi, że mam normalnie zrobić dziurę. Do tej dziury właśnie numer 2 wpakować. No i zakopać dwójkę, żeby nikt nie wdepnął w moją dwójkę. Także idziemy tam za polem mandżoki. Właśnie zrobimy dwójkę gdzieś tu w okolicy. Mam nadzieję, że żaden robal mi się nie dobierze do 4 liter. Cięcie. Ruszamy w poszukiwaniu miejsca na kolejny obóz. Dziś kolejna noc w dżungli. Mapa długo. Oho, lodówka tym razem płynie razem z nami. Né? Cuidado aí. Nós Niesamowity dziadek. Dziadek mistrz. O, to jest chyba najprzyjemniejsza część dnia. Te wieczorne przemieszczanie się łódką. Wiaterek. Só que a água estava aqui, ó. Aí tem um caminho por aqui, ó. Drzew do rozbicia hamaków nie brakuje. Drzewa na opał także. Więc elegancko. Olha, aqui a gente entra bem, quando quiser vir, ou entra aqui, ó, como nós viemos, o caminho. O kurde, brakuje. Użyjemy sznurka BNT. Aqui. Noszę na szyi taki kawałek sznurka, żeby montować na nim mikrofon. Ale teraz się przyda do
do zamontowania hamaka. Teraz jest na styk. Moje schronienie już połapane. Chłopaki już chcieli mi montować dach, ale pomyślałem, że będę dzisiaj twardy, że właśnie taki wiecie, żeby bardziej doświadczyć tej Amazonii, no to bez dachu. Dzisiaj bez dachu. Amulet BNT przynoszący mi szczęście w różnych okolicznościach. Po drugiej stronie tak to wygląda. Kawałek sznurka BNT jako przedłużka. No i moskitiara zamontowana. Przyglądałem się już, czy tam nie ma jakiegoś posuszu. No i nie ma. No dobra, może jest tylko trochę. Ale nie zapowiadają żadnych wiatrów ani deszczy. Więc w ogóle się nie przejmujemy tym, że coś na mnie spadnie. Chłopaki już też prawie zamontowali swoje dzisiejsze schronienia. No i właśnie, survival to jest sztuka improwizacji. I tak naprawdę najdłużej przetrwają w lesie i najlepiej sobie poradzą ci, którzy potrafią motać swoje schronienia jakby z byle czego. To jest prawdziwa sztuka. Wtedy możesz naprawdę sobie z liści domek zbudować i przetrwać. No i hamaczek od Anondiasa. Też wygląda trochę mniej nowocześnie od tego mojego. Przydałaby się kora brzozy. Nie ma kory brzozy, ale jest jakaś inna kora. I wygląda na to, że też się pali. Całkiem nieźle. To ognisko powstało w ramach kolaboracji polsko-brazylijskiej Amazonia Śląsk 2024, Capiro a.k.a. Anandias, Marcin Banot a.k.a. BNT. Tak to właśnie robimy. Ognisko płonie, poczujcie Amazonię. Maybe. For pirania. Right. Okay,
Now I'm Indian. Now you are Amazon Indian. Teraz jestem prawdziwym Amazończykiem. Amazończyk z Amazonii. A dlaczego Amazonia nazywa się Amazonia? No to właśnie ostatnio się dowiedziałem, mogę Wam opowiedzieć. Jeden z pierwszych eksploratorów tutejszych ziem oraz wód, Hiszpan o nazwisku Orleana, de Orleana. No i on, eksplorując kiedyś te wszystkie ziemie, napotkał waleczne ludy, które były często przyodziane w takie spódniczki oraz kolorowe makijaże. Orleana stwierdził, że to są właśnie wojownicze kobiety, no bo miałem te spódniczki, są tak pomalowane, jeszcze mieli długie włosy, no to, że to kobiety, nie? No i on nazwał te kobiety Amazonki, wojownicze Amazonki. No i od tych wojowniczych Amazonek wzięła się nazwa Amazonia. No a od Amazonii wzięła się nazwa rzeki, Amazonka. No ale jak się później okazało, tamte ludy, niezależnie od płci, czy to kobieta, czy mężczyzna, ubierali się właśnie w te spódniczki oraz robili sobie te kolorowe wojownicze makijaże. Takie to były kobiety, że to byli mężczyźni tak naprawdę poprzebierani za kobiety, tak wiecie, okiem gringo. Także nie było czegoś takiego jak wojownicze kobiety Amazonki. No może jakieś kobiety też tam walczyły, ale to była tak jakby pomyłka, bo to właśnie mężczyźni pewnie poprzebierani byli i dlatego mieli tak dużo siły i tak wojowniczo walczyli. Taka jest prawda, że Orleana pomylił kobiety z mężczyznami. No i taką historia z internetu. Wygląda na to, że przed polowaniem na piranie chłopaki postanowili przygotować kurczaka. Ej, tutaj od razu przy naszym biwaku, no nie wiem, może 20 metrów dalej 2 aligatory sobie siedzą w wodzie. Tam widać jego świecące oczy. O kurde, ten jeden jest na brzegu. Ten jeden wyłazi z wody, no. I see on the river bank. O kurde, pierwszy raz widzę aligatora w naturalnym środowisku. I jeszcze tak blisko mojego hamaka. Masakra. On go zaraz jeszcze złapie, nie? Ja pierniczę. Jaki ten dziadek jest przemocny, on go próbował złapać. Ja cię kręcę. Kurde, słabo to ująłem, ale on się normalnie na niego rzucił z łapami, a ten aligator uciekł do wody. Okej, thank you. Muito bom. Muito bom, Adonia. Bom. Adonia dish. Normalnie na wiośle, patrz. Adonia dish. Nie ma co się tu szczypać. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Piquenique na beirada. Taką właśnie kolacja, siemanko, jedzonko, bardzo dobre. Jemy i lecimy na polowanie. Tym razem poszła komenda, żeby na polowanie zabrać plecak. Chyba chodzi o to, że ktoś mógł nas widzieć
w czasie, kiedy robiliśmy kemping, no i że mógłby się dobrać do naszych rzeczy. Po tej stronie brzegu co jakiś czas widać te świecące oczy aligatorów. A tu, po drugiej stronie brzegu, no to tam jest domek od Anandiasa i my tam dzisiaj kąpaliśmy się w dzień, żeby umyć zatki. No i, a nawet tam teraz widzę, że się świeci, też jest po tamtej stronie Jacare. Można powiedzieć, że kąpałem się z aligatorami dzisiaj. Wypatrzyliśmy jednego aligatora w krzakach. Chcemy zobaczyć go z bliska. Ja cię kręcę. Jak ja bym tu miał sam tak płynąć, ja bym w życiu nie wpadł na pomysł, żeby tam podpływać do tego aligatora. Jest, tam siedzi. Znaczy oko na razie tylko widzę, jest przy samym brzegu. Ale tu jest strasznie. Que é melhor parar que ele foi embora. Ta świecąca kropka to jest właśnie aligator. Ele sentou, né? Ściep. To... Oh my god. Foi. Pitnął. Ah, foi. Espera, não. É por causa do voar mais. Wracamy właśnie do chaty, do naszych hamaków. No i dwa są. Centralnie genau przy naszym przy naszym obozie. Te pająki też świecą. Jaki byk. Ale byk tam był. One też mają takie świecące oczy. Wygląda na to, że wszystko co żyje w tym lesie w świetle latarki jest takim świecącym punktem. Wróciliśmy niestety dziś na polowaniu. Nie poszło. Siemanko w hamaku. Sprawdziłem jeszcze przed chwilą i dalej dwa osobniki siedzą jakieś 30 metrów od nas. No ale podobno one nie wychodzą na ląd, żeby polować na ludzi śpiących w hamakach, także chill. O nie, mrówka, jak ona się tu ustaje. Idziemy spać. No i widzimy się jutro. Dobranoc.